W międzyczasie był taki okrutny napad właśnie u nas, bo ojciec wtedy akurat wyjechał w interesach, nie wiem czy do Warszawy, czy gdzieś wyjechał, nie było go. No a wtedy już w ogóle było u nas dużo znajomych, rodziny, ponieważ wszyscy przyjeżdżali na wieś, bo na wsi było no, zawsze łatwiej przeżyć. Była żywność, nie to co w mieście, gdzie były kartki i w ogóle głód. No więc ciągle u nas ktoś przebywał. No i pewnego wieczoru późnego łomot do okiennic, stróż mówi, przyszli panowie, no i chcieli pieniądze, chcieli spirytus, tam chcieli, ale to byli zwykli bandziory. No już po prostu pojawiały się takie bandy. No wiedzieliśmy wtedy, że już te wojska sowieckie się zbliżają, że jest bardzo niebezpiecznie, no i oni też tak jakoś, po prostu wtedy powstawały takie bandy już na wsi. No a ponieważ nie dostali nic specjalnie, bo nie było, no więc niby odeszli, ale w pewnym momencie my siedzieliśmy właśnie w jednym pokoju, nagle strzał do okna, szyby wyleciały, no i oni wpadli, no więc zrobili spustoszenie okropne, bo wywracali szafy, w ogóle tłukli porcelanę kolbami, no wszystko leciało na ziemię. I ja byłam tak przerażona, że w ogóle uciekłam do tych naszych służących, które mieszkały w suterynie. Tak się strasznie bałam się bardzo tego. Została siostra, tam nauczycielka moja, bo wtedy uczyłam się w domu w czasie wojny. No i zdemolowali całe mieszkanie, w ogóle wyrzucali ubrania, podpalili to wszystko przed gankiem. No i właśnie wkrótce potem jeszcze tam te resztki ocalałych rzeczy jakichś zostały zapakowane i wywiezione do Warszawy, ponieważ wszyscy doszli do wniosku, że w Warszawie to będzie spokojniej. No ale wybuchło powstanie i ten dom, w którym właśnie nasza rodzina mieszkała, uległ kompletnej ruinie. Także została tylko piwnica zrujnowana, w której się tam wszyscy ukrywali, no także nic nie ocalało z tego.